e-commerce ja zawsze buduję i staram się przekazywać w ramach organizacji, że to jest element, który spaja organizację, że to jest projekt organizacja, nie oddzielny kanał sprzedaży, bo najgorsze, co może być, jak jest organizacja z ustandaryzowanymi procesami, sprzedająca na przykład w retailu, powstaje e-commerce jako jakiś twór, bo każdy to robi, no i zaczynają się różnić cele i priorytety. E-commerce sprzedaje w innych cenach, no bo dostosowuje ceny do konkurencji, a to jest konkurencja online'owa. Retail sprzedaje w innych cenach, później jak kanałowi retailowemu nie idzie, to pokazuje, że bo e-commerce sprzedaje w niższych cenach i kradnie nam klienta i jest masa antagonizmów wewnętrznych. Polski rynek e-commerce w ochronie zdrowia wart jest dziś ponad $1 miliard, a jego tempo wzrostu 10-15% rocznie wyprzedza wiele innych branż. W tej cyfrowej rewolucji zdrowotnej Polmed, operator prywatnej opieki medycznej, stawia na innowacje. Portal pacjenta, w którym można kupić pakiety medyczne, umówić telekonsultacje, zlecić badania diagnostyczne czy zamówić rehabilitację domową. Wszystko online 24 godziny, 7 dni w tygodniu. W tym odcinku podcastu OQ Talks rozmawiam z Jakubem Gierszyńskim, dyrektorem e-commerce'u i marketingu w Polmedzie. Jakub wywodzi się ze świata retailu. Zdobywał doświadczenie w takich firmach jak Decathlon, Sephora czy apteki Melissa. Rozmawiamy o tym, jak technologia przestaje być tylko wsparciem, a staje się fundamentem prywatnej opieki zdrowotnej. Jak dane pomagają przewidywać potrzeby pacjentów, a automatyzacja usprawnia obsługę. Pytam też Jakuba, w jaki sposób jego doświadczenia z retailu i e-commerce produktowego przekładają się na specyfikę rynku usług medycznych. W jaki sposób innowacje stają się przewagą konkurencyjną i jak technologia może być najlepszym partnerem w dbaniu o zdrowie. O tym w rozmowie z Jakubem Gierszyńskim. Jakub, bardzo miło mi Cię spotkać, tym razem w Warszawie. Wracamy z naszym podcastem do Warszawy. Gościmy dzisiaj w biurze naszego partnera firmy Microsoft. Serdecznie dziękujemy za tę możliwość. Wiele razy widziałem Cię na konferencjach w tej czerwonej marynarce i zapytam o nią jeszcze później. Jestem bardzo ciekaw, jaka historia za nią stoi. Ale myślę, że wiele osób, które wraz ze mną obserwowały Twoje wystąpienia lub to, jak prowadziłeś scenę, chociażby na Retail Summit ostatnio, znając też Twój profil LinkedInowy i to, o czym czasem mówiłeś w swoich wystąpieniach, mogły kojarzyć się, i pewnie tak było, z omnichannelem e-commerce, tą ścieżką, którą przechodziłeś w swojej karierze w tych wymiarach związanych właśnie z handlem, e-handlem, łączeniem tych kanałów sprzedaży. Natomiast taka ciekawostka, która nie umknęła mojej uwadze, to jest to, że te zainteresowania wcześniejsze, prawo, politologia, jak to wszystko się połączyło u Ciebie w życiu? Słuchaj, no jak ja zaczynałem studia, no to nie było studiów typowo e-commerce'owych. W e-commerce też znalazłem się docelowo przypadkiem i odpowiadając na pytanie, czy różnorodność studiów pomaga w pracy, jak najbardziej. No, u mnie po skończeniu prawa i politologii pierwszej pracy zrozumiałem, że łatwiej będzie zmienić koszyk zakupowy niż system polityczny, więc przy tym e-commerce zostałem, zaczynając właśnie w Decathlonie w sklepie w Słupsku, gdzie pracowałem na początku jako kierownik sklepu i później przyjechałem do Warszawy do projektu e-commerce'owego i to trochę jak przy oglądaniu Netflixa. Zaczynamy od jednego serialu i tak naprawdę tracimy większość wieczoru i u mnie było podobnie. Zacząłem od jednego projektu, miał być trochę na chwilę, a tak naprawdę już zostałem całą karierę przy tym e-commerce i jakby nie widzę trochę świata poza nim. Jakby e-commerce, retail bardzo mocno się teraz przenikają, a sam omnichannel jako pewna ewolucja modeli i systemów handlowych, ona ewoluowała, więc wcześniej mieliśmy single channel, cross channel, multi channel, omnichannel teraz, więc to wszystko ewoluowało i faktycznie najlepiej to pokazują szczególnie okres po COVID-zie, gdzie tak naprawdę już nie mówimy o e-commerce, nie mówimy o retailu, tylko mówimy o jednym spójnym kanale handlowym jako wspólnym kanale marki. Natomiast tak nie było na początku, nie? Tak jak Nie. powiedziałeś, to zaczynało się od czegoś zupełnie innego. Oczywiście, że nie. I faktycznie zaczynałeś od tego stricte brick and mortar, mówisz Decathlon. Jak najbardziej, tak. Zaczynałem w Decathlonie w Słupsku, gdzie, mówię, ja skończyłem studia prawnicze i zacząłem pracę w urzędzie gminy. Jako młodszy prawnik, to był starszy i tak, kurczę, stwierdziłem, że z jednej strony fajnie, ale praca trochę mało dynamiczna, muszę siedzieć te 8 godzin, klepać te dokumenty i tak stwierdziłem, że no chyba nie po to chcę żyć zawodowo, a że ze sportem byłem związany
od dziecka, czy to piłka ręczna, czy to boks faktycznie, to Decathlon był takim naturalnym miejscem. Akurat szukali menedżera do tego sektora, więc zaczynałem w sklepie i właśnie po niecałym 1,5 roku dostałem awans do centrali. Przyjechałem do nowo otworzonego projektu Decathlon.pl. No i zacząłem pracę w e-commerce. Tak jak czasami niektórzy myślą, że no, faktycznie jak ja tam się znalazłem, no, wystawiałem jakieś rzeczy na Allegro, miałem media społecznościowe, więc myślałem trochę cyfrowo i faktycznie dostałem szansę i faktycznie od tamtego momentu zaczęła się moja kariera w e-commerce i też pamiętam ten okres, gdzie sklepy dopiero powstawały, sklepy marek i to nie było gdzieś tam naturalne w ogóle kupować online, więc my się też dużo uczyliśmy, powielaliśmy pewne schematy. Dla nas w Decathlonie otwarcie wówczas sklepu internetowego to było powielenie tego, co jest w sklepie, czyli klient miał się czuć tak samo jak w sklepie fizycznym, więc odwzorowaliśmy wszystko online, nawet rowery wysyłaliśmy skręcone z pedałami, więc sporo też mieliśmy zwrotów jakościowych w ten sposób, ale chcieliśmy odwzorować to doświadczenie. Nie wiem, czy pamiętasz też futurystyczne teraz albo trochę śmieszne doświadczenie, które miał Rossmann, który również odzwierciedlił swój sklep w 2D, więc strona Rossmana wówczas jak się wchodziło, mieliśmy w 2D pokazane, jak wyglądają miejsca na stronie. Mogliśmy w ten sposób sobie kupić produkty. Oczywiście no, lekka fanaberia teraz, natomiast tak też było. To mi trochę przypomina historię, jak Apple tworzył pierwsze UI i też faktycznie był ten pomysł na to, żeby na ten dyktafon miał te gałki jak sprzęt do nagrywania, żeby aplikacje do notatek wyglądały jak notatnik i tak dalej, nie? Faktycznie Oczywiście. takie odzorowane bezpośrednie rzeczywistości. Powiedz dzisiaj, jak to wygląda u Ciebie, bo jesteś dzisiaj w Polmedzie, to zupełnie inny biznes tak na pierwszy rzut oka. Czy to przejście od właśnie stricte e-commerce'u, retailu, wcześniej jeszcze do Polmedu, to był taki naturalny dla Ciebie krok? Co zdecydowało o tym? Jak dzisiaj definiujecie w ogóle w Polmedzie od Twojej roli, może zaczynając przez biznes, otoczenie biznesowe, konkurencję, jakbyś mógł przybliżyć całość firmy Ojejku, i Waszego biznesu? bardzo szerokie pytanie, może skupię się najpierw na Polmedzie. Faktycznie Polmed, jego otoczenie biznesowe jest bardzo konkurencyjne, no bo mamy wiele międzynarodowych marek w Polsce, jak LuxMed, Medicover, więc jakby hegemonii, nazwijmy to medyczni. I Polmed faktycznie musiał odnaleźć w tym też swoją rolę. No, firma ma 25 lat świetnej historii, zaczynając od tego, że w Starogardzie Gdańskim powstaje przychodnia Polmedu, dwóch fantastycznych liderów, Romuald Magdon i Radosław Schubert. I wtedy zaczyna się historia Polmedu. I Polmed dzisiaj to jest 19 centrów medycznych swoich, 1 szpital, 15 centrów diagnostyki obrazowej, rehabilitacja domowa, więc jakby to już jest grupa. Natomiast no, grupa nie jest tak silna jak też konkurencja, więc Polmed musiał odnaleźć swoje miejsce. Dlatego też Polmed współpracuje z ponad 4 tysiącami placówek medycznych w całej Polsce, więc inaczej jak konkurencja nie tylko kieruje do swoich placówek własnych, ale kieruje przede wszystkim tam, gdzie pacjent ma potrzebę. Więc tu wychodzi ta elastyczność Polmedu. Ma infolinię, która jest czynna 24 godziny na dobę i trochę jak concierge w tych różnych innych firmach kieruje konsultanta i odpowiada na jego potrzeby biznesowe, więc jest bardzo elastyczny, nie jest korporacją, szybko podejmuje decyzje, szybko reaguje na to, co robi konkurencja i przede wszystkim inaczej niż konkurencja ma SLA na usługi medyczne. Trochę jak w IT, gdzie pacjent, który ma podpisany abonament w Polmedzie, ma określony czas, kiedy mamy do niego znaleźć specjalisty. I właśnie, czy znajdujemy u nas w placówkach, czy kierujemy go do placówki zewnętrznej, pacjent zawsze ma to zrobione w terminie, dlatego też wygrywa Polmed tym rynku, tą elastycznością właśnie. Natomiast jak ja znalazłem się w Polmedzie, no ja tych branż kilka przeszedłem, bo zaczynałem w sporcie, później byłem w Intercarsie, w Intermotorsie i to trochę rynek automotive, natomiast bardzo podobne rzeczy jak w Decathlonie, no bo motocykliści to też sportowcy, osoby nie chcę powiedzieć, że narwane, natomiast bardzo emocjonalne. Jak nie jeżdżą w wakacje, to przez zimę myślą, żeby jeździć, więc no tutaj emocje też grają dużą rolę. Sephora, później to też rynek beauty, natomiast emocje i świetny love brand, podobny jak przy Decathlonie. Później apteki, bardzo trudna branża farmaceutyczna, natomiast jak kiedyś mi kolega jeden powiedział, że jak przeżyjesz farmację, to przeżyjesz wszystko i faktycznie ta farmacja raz, że jest trudna, moim zdaniem ma świetlaną przyszłość jeszcze przy e-commerce, natomiast potrzebuje jeszcze troszeczkę i ekspertów tam, rozluźnienia przepisów regulacyjnych. Natomiast Polmed przyszedłem na projekt 3-miesięczny, zostałem na trochę dłużej, natomiast sama branża usług medycznych jest też bardzo
innowacyjna, no ale nie szukając daleko, no mamy świetny przykład naszego polskiego jednorożca, czyli grupy DocPlanner, której też jednym z elementów jest znany lekarz, więc na pewno rynek, który będzie się rozwijał bardzo dobrze. Czy w tych wszystkich różnych jednak biznesach widzisz coś, co łączy je, oprócz tego, jak Twoja rola oczywiście przebiegała w ramach tych poszczególnych doświadczeń? Mam na myśli zwłaszcza to, czy jest sens myśleć, tak jak często podchodzimy do tego, żeby biznes klasyfikować, czyli oddzielać konkretnie produkty, usługi, ale zwłaszcza w kontekście właśnie e-commerce'u. Wiesz co, bardzo dobre pytanie. W e-commerce czy w ogóle w branży cyfrowej jest kilka takich uniwersalnych prawd, jeżeli możemy sobie tak holistycznie powiedzieć na temat pracy z klientem. No przede wszystkim to jest tak klientacentryczność. Ja wiem, że zawsze mówimy, że klient jest najważniejszy i tak dalej, ale jak schodzimy do operacji, no ten klient jest często rozczłonkowany między różne procesy, ale klient to nie jest produkt, klient to nie jest zamówienie, klient to nie jest usługa, klient to jest po prostu klient, powinniśmy na niego zwrócić uwagę. Druga rzecz, która mówię zawsze jest uniwersalna, jak patrzę na wszystkie biznesy, upraszczajmy, upraszczajmy, upraszczajmy. Nie liczą się fajerwerki, wodotryski tak zwane, nawet w marketingu, ale systematyczna praca i upraszczanie tego, co jest. I jakby to jest jedna z uniwersalnych prac. Oczywiście szybkość dostawy zawsze ważna, szczególnie ważna w Polsce. I tak patrzę po różnych raportach międzynarodowych, które też czytam, czy DHL-u, czy inne. I naprawdę my, Polacy, też patrząc z perspektywy impostu, Allegro i tego przyzwyczajenia do tego, że nasza logistyka bardzo dobrze działa, naprawdę mamy mocny push na to, żeby te usługi były szybko robione. Widzę, że chcesz coś wtrącić. Nie mogę się powstrzymać, bo to, co powiedziałeś wcześniej o tym, że dajecie gwarancję w Polmedzie na dostarczenie Tak, usługi de facto, no może wynikać też z tego faktu. Dla mnie to nie było oczywiste, a przecież faktycznie przyzwyczailiśmy się, tak. że Impuls dostarcza następnego dnia te usługi kurierskie w Polsce na bardzo wysokim poziomie, a z kolei właśnie od wielu, wielu lat system opieki zdrowotnej w Polsce, no wiem jak wygląda i oczywiście, że to się poprawia w miarę upływu czasu. Natomiast myślę, że tutaj te oczekiwania będą tylko rosły, nie? Jeżeli Oczekiwania chodzi jak o najbardziej będą rosły, bo dostępność jest lekarzy. pewna standaryzacja. Nawet przy usługach B2B, jak się uczymy tego, że Allegro właśnie jest pewien standard, w e-commerce jest pewien standard, to później jak przychodzimy do pracy i pracujemy na systemach B2B, no też byśmy chcieli, żeby to było łatwiej i nie wyglądało jak DOS. Więc te rzeczy się naprawdę powielają. Jesteśmy nauczeni do tego, że coś jest szybko, łatwo, przyjemnie, jesteśmy powiadomieni, a nie lubimy być zaskakiwani. Inna uniwersalna prawda przy każdym e-commerce, że patrzymy na dane i dane są lepsze niż opinie. Bo często w dyskusjach pojawia się, że no bo oni, ja zawsze myślę sobie, kurde, kim są ci tajemniczy oni, bo każdy przychodzi na spotkanie, bo oni tak robią, bo tak jest. No i często dopytujemy się, no kim są ci tajemniczy oni. Więc sprawdzajmy, zagłębiajmy się w dane, patrzmy na opinię, ten user-generated content też nam szalenie wiele mówi. No i przede wszystkim u nas przy usługach zdrowotnych zaufanie to jest waluta. No w przypadku e-commerce'u, gdzie mamy produkty, oczywiście produkt jest pewną obietnicą marki, no ale używamy go jako produktu, a przy usługach szczególnie przy usługach związanych ze zdrowiem, no to tu jest ta naprawdę waluta zaufania, no bo tutaj kupujemy coś, bo nie dlatego, że to chcemy, czy mamy jakąś tam potrzebę, ale coś nam na przykład dolega, myślimy długoterminowo, więc to jest szalenie ważne. No i w ostatnich latach przede wszystkim też w usługach zdrowotnych się to pojawiło, że mamy wiele różnych kanałów, jako kanały marki i musimy robić, żeby one były wewnętrznie spójne, no bo w przypadku retailu mamy naszą własną stronę jako core business, mamy aplikację, gdzie oddajemy informacje i jest to elementem naszego później życia, bo smartfony zawsze nosimy w kieszeni, ale mamy inne jeszcze wertykały, z których korzystamy, czy to jest Allegro, czy to jest Empik, czy to są inne marketplace i musimy dbać o spójność informacji i w przypadku usług zdrowotnych to jest to samo. Mamy znanego lekarza, gdzie mamy nasze placówki, gdzie mamy naszych lekarzy, jest też Medistore, gdzie też oddajemy te rzeczy, są lekarze bez kolejek, jest masa innych miejsc, gdzie nasza marka się pojawia, więc musimy o to dbać, bo e-commerce już nie jest jednorodny, jak to było jeszcze przed COVID-em, że mamy naszą stronę, ewentualnie aplikację. Marketplace jeszcze były, ale to nie było jeszcze tak catchy i trendy. Natomiast później po tym COVID-zie, gdzie marketplace są często tak zwanym szczupłym startem do tego, jak nie mamy własnej strony procesów, no to wrzucamy rzeczy na Allegro i one się sprzedają, no to teraz marketplace są ogromnym trendem, który potęguje komplikacje w e-commerce.
Jak z perspektywy Twoich doświadczeń zmieniała się taka definicja dobrego e-commerce'u? Czym był Aha. kiedyś dobry, wartościowy, biznesowy e-commerce, czym jest dzisiaj? Aha. Poniekąd powiedziałeś, mówiąc o tych marketplace'ach, ale może są jeszcze inne aspekty tego Wiesz zjawiska. co, Kamil, no, e-commerce kiedyś dla mnie to było nic innego jak sklep internetowy z produktami, gdzie liczyła się oferta, no bo sklepy zwykle są ograniczone przestrzenią, więc mamy pewną lokalizację, która jest ograniczona przestrzenią, zasięgiem, do którego trafiają konsumenci. Natomiast e-commerce miały to do siebie, jak powstawały jako sklepy internetowe, gdzie miały pełen zapas organizacji i magazynu, który mieliśmy, czy to w Decathlonie magazynu lokalnego, łącznie z kontynentalnym, czy później jak możemy dointegrować sobie różne hurtownie w ramach order for order czy dropshippingu, więc to był sklep, gdzie wygrywaliśmy ofertą, ceną i tak dalej. Natomiast na przestrzeni lat się to zmieniało, bo klienci się również zmieniali. Zaczęliśmy traktować klientów jako klientów marki, a nie kanału sprzedaży. Mówię, jedna z definicji również omnichannel, gdzie e-commerce ja zawsze buduję i staram się przekazywać w ramach organizacji, że to jest element, który spaja organizację, że to jest projekt organizacja, nie oddzielny kanał sprzedaży, bo najgorsze, co może być, jak jest organizacja z ustandaryzowanymi procesami, sprzedająca na przykład w retailu, powstaje e-commerce jako jakiś twór, bo każdy to robi, no i zaczynają się różnić cele i priorytety. E-commerce sprzedaje w innych cenach, no bo dostosowuje ceny do konkurencji, a to jest konkurencja online'owa. Retail sprzedaje w innych cenach, później jak kanałowi retailowemu nie idzie, to pokazuje, że bo e-commerce sprzedaje w niższych cenach i kradnie nam klienta i jest masa antagonizmów wewnętrznych, więc moim zdaniem dobry e-commerce dzisiaj, rozumiejąc go, to jest oczywiście projekt organizacji, a nie oddzielny kanał sprzedaży. To jest coś, co jest wizerunkiem organizacji, gdzie patrzy na trendy, gdzie pomaga w zdobyciu danych, no bo mamy szereg różnych danych o klientach, no mówię średnia konwersja w e-commerce uśredniona z wszystkich branż to jest około 2,5 do 3%, więc co robi te 97% osób na naszej stronie. Tak. Więc to są dane klientów, to są potrzeby zakupowe, to są informacje, które produkty są trendujące i tak dalej, więc e-commerce jest kopalnią wiedzy, trzeba ją dobrze użyć w organizacji. I mówię, tutaj się pojawia definicja omnichannelu, którą ja używam, jest totalnie prosta, natomiast bardzo pojemna w swej prostocie, że omnichannel jest w omnichannelu klient jest klientem marki, a nie klientem kanału sprzedaży. No i właśnie doświadczenia tego klienta muszą być spójne, a ten e-commerce jest projektem, który integruje organizację wewnętrzną, a nie jest oddzielnym kanałem sprzedaży. Jeżeli to dobrze sobie ustrukturyzujemy, jeżeli wewnętrznie to sobie dobrze powiemy, jeżeli kanały ze sobą nie wojują, to faktycznie jak jest to spójne doświadczenie z klienta, jak to zrobił świetnie Decathlon, to naprawdę później jest tylko i wyłącznie lepiej. To ciekawe, że faktycznie to doświadczenie klienta jest tym kluczowym elementem, nie? Jestem ciekaw, jak to doświadczenie, albo właściwie zachowania klienta w ramach tego doświadczenia, czy widzisz różnicę między nimi, między sektorami beauty, sportowym, zdrowotnym? Czy jest jakiś element wspólny w ogóle tego, jak podchodzimy do zakupu usługi w Polmedzie, albo do zakupu, nie wiem, nart w Decathlonie? Jasne. To znaczy na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o klienta, no to doświadczenie powinno być takie same, no bo chcemy sprzedać produkt czy usługę. Natomiast zawsze wychodzimy od tych potrzeb klienta, dlaczego coś kupujemy. No, jeżeli chodzi o Sephorę, to jest efekt szminki albo inne rzeczy, jest efekt wow, tam budujemy ten efekt takiej potrzeby, chęci zakupu, pewnej ekskluzywności, no bo Sephora jest marką, ale też jest domem marek, gdzie mamy marki od Diora, Chanel po markę Sephora Collection, więc i tutaj często te zakupy są impulsywne, więc przychodzimy i nie myślimy, o kurczę, potrzebuję nowy perfum, bo mam 5 innych, które stoją, tylko chcemy sobie poprawić humor. Jeżeli chodzi o sport, tutaj dominuje cel i pragmatyzm. No, nie idę sobie kupić butów sportowych, bo są ładnie i dobrze wyglądają. Tak może być, jak jestem klientem, a nie użytkownikiem, bo kupuję na przykład dla marki, ale bo w Decathlonie to było fajne, że mieliśmy rozróżnienie, jest użytkownik i jest klient. I czym się te dwie osoby różnią? Użytkownik, jeżeli przyjdzie do Decathlonu, poprzymierzy sobie buty, jak mamy segmentację butów, gdzie zaczynamy były produkty pierwszej gamy, drugiej gamy, trzeciej gamy, one rosły pod względem specjalizacji, techniczności produktów i tak dalej. One w Decathlonie było zwykle tak, że było około 90% marek własnych Decathlonu i 10% to były marki zewnętrzne. Nike, Adidas i tak dalej. One uzupełniały pełną kolekcję, ale też przyciągały właśnie marką. I teraz tak, jak użytkownik przychodzi do Decathlonu i widzi pierwszą cenę buta do biegania, na przykład 79 zł, przymierza, mówię OK.
Przychodzi do drugiej gamy, jest 119 zł, już mamy pewne techniczne wstawki i tak dalej, to nie są buty startowe. Druga gama poszerzona jest 149 zł i ma faktycznie już jakieś systemy w butach Decathlonu. Natomiast buty Nike na przykład do biegania, typowe startówki, podobnie jak przy Decathlonie, zaczynają się od 149 zł. No i jak on sobie to sprawdzi, przymierzy, mówi, kurczę, no to w tym bucie zdecydowanie będę lepiej biegał. Natomiast jeżeli przychodzi klient, ja na przykład tobie bym chciał kupić buty, no to przyjdę, a nie znam się na tym, no to ci kupię buty Nike, no bo powiesz, że jestem, że oszczędziłem na tobie, kupując ci jakieś no-name'y na przykład, więc tym się to różniło. Natomiast w sporcie, w Decathlonie dominuje pragmatyzm, cel, natomiast przy usługach zdrowotnych, takich jak Polmed, no tutaj myślimy o zaufaniu, myślimy o naszym zdrowiu, więc tutaj te transakcje są dużo bardziej przemyślane, sprawdzamy opinie, szukamy rzeczy na forach, no bo tutaj myślimy o naszym zdrowiu, więc z tym te rzeczy się różnią aniżeli przy zakupach typowo e-commerce'owych. A aspekt lojalności, on tak samo się pojawia przy przywiązaniu do marki typu właśnie sport, czy też motoryzacja, a potem usługi zdrowotne, to jest coś, czym się ludzie kierują twoim zdaniem, czy niekoniecznie? Wiesz co, dla mnie lojalność się zmieniała na przestrzeni lat I od tego chyba trzeba zacząć, bo na początku i często też mylimy, że lojalność mylimy z promocjami i często staramy się ją w cudzysłowie kupić. No, lojalności nie da się kupić. Najszybciej myślimy sobie o tym, że jeżeli jesteśmy dla kogoś pierwszym wyborem, to jest dla nas lojalny, bo ktoś może mieć lepszą cenę, czy być bliżej, natomiast z racji tego, że zbudowaliśmy sobie pewien aspekt zaufania, bo lojalność równa się zaufanie, to wybieramy kogoś. I w przypadku na przykład Decathlonu wydaje mi się, że on zbudował świetne zaufanie u klientów z racji swojej kompleksowości, z racji tego, że karta lojalnościowa Decathlonu nie jest co do zasady punkty za nagrody, tylko przedłużona gwarancja, możliwość wypożyczania produktów i tak dalej. Dużo aspektów z tym się wiąże. Wszystkie zakupy są w jednym miejscu, czy przy Sephorze, gdzie tam faktycznie mamy prezenty, bo tam kobiety, które są w 90 paru procentach klientami Sephory, no to oczywiście lubią dostawać różnego rodzaju niespodzianki, mieć dostęp do szybszych ofert i tak dalej. No, na tym Sephora buduje lojalność. Natomiast i oczywiście sprzedaje produkty w wyższych cenach aniżeli niektóre produkty konkurencji, natomiast ci klienci oczekują pewnego doświadczenia, które mają wokół Sephory. Przy usługach zdrowotnych lojalność jest szalenie ważna i tak naprawdę klienci idą czasami za lekarzem. Produktem Polmedu, Medicoveru, Luxmedu jest lekarz. On oczywiście prowadzi też swoją prywatną działalność, ale też pracuje w tych miejscach i klienci są lojalni i jemu, jako osobie, która ich leczy. Oczywiście do samej marki też się przywiązują i tu są takie małe subtelności typu, jeżeli termin nie pasuje, ktoś do Ciebie zadzwoni. Jeżeli odbyłeś tą usługę, ktoś Ci o czymś przypomni. Więc tu to jest ten element takiego dopieszczenia, nazwijmy to, klienta, żeby on się czuł zadowolony, że znamy jego opinię, wiemy coś, co się dzieje u niego w życiu i zdrowiu. A jak te strategie dotarcia do klienta w e-commerce różnią się? No bo muszą się różnić, nie? Siłą rzeczy, skoro ta lojalność jest też inaczej definiowana czy rozumiana, a samo doświadczenie zakupowe powinno być czymś, co klienta skłania do tego, żeby z nami zostać, żeby u nas ponownie tą usługę wykupić, albo nie odejść, jeżeli to jest forma abonamentu, to w jaki sposób faktycznie podejść do samej strategii e-commerce'u, strategii, może nawet taktyki czasem, nie? Jakieś takie działania, które wiążą się już stricte z tu i teraz, oprócz tego, że faktycznie strategicznie chcemy traktować omnichannel i e-commerce jako kompleksową część biznesu, a nie wydzielony kanał sprzedaży. Jasne, jeżeli chodzi o same usługi zdrowotne, jest to chyba trudniejsze nawet niż w aspekcie samego e-commerce'u rozumianego przez Decathlon, Sephora czy inne kanały, z prostej przyczyny, bo struktura klientów w Polmedzie nie jest jednorodna, no bo mamy klientów, którzy są naszymi abonamentodawcami, nazwijmy to klientami B2B, bo Polmed sprzedaje swoje usługi medyczne do różnych spółek, firm i tak dalej i wówczas klienci mają abonamenty w Polmed, więc to ci klienci są. Dlaczego? Bo ich pracodawca podpisał umowę. Drugi typ tych klientów to są towarzystwa ubezpieczeniowe, które w różnych aspektach swojej działalności też sprzedają pakiety abonamentowe usług medycznych, no i odsyłają tych klientów do Polmedu czy innych spółek. Trzeci typ klienta to są faktycznie te osoby, które mają Polmed niedaleko, bądź też znają Polmed i wykupiły sobie abonament, czy przychodzą do naszych centrów medycznych. Więc tak naprawdę mamy 3 różne typy klientów, inaczej musimy do nich dotrzeć. Oczywiście, i tu jeszcze jeden aspekt wchodzi, usługi medyczne
no, co do zasady nie powinniśmy promować. Można je reklamować, ale reklamę rozumiemy jako pokazujemy, informujemy albo edukujemy. Nie możemy mówić wprost, przyjdź, pakiet jest o tyle tani, albo damy Ci to. Nie można takich rzeczy mówić, podobnie jest w farmacji. Więc tutaj te strategie pozyskania klientów czy ich obsługi są zdecydowanie różne. Zwłaszcza w tym dotarciu bezpośrednim, jak rozumiem. Tak. No bo siłą rzeczy podejście do ubezpieczycieli czy też firm, które takie pakiety mogą zawrzeć, jest no, znacząco inne. Jasne. A tutaj kluczowe jest to, żeby tą bazę klientów Dokładnie. utrzymać jednak też bezpośrednie dotarcie do Te klienta. dwa pierwsze aspekty to są klienci B2B, czy oczywiście to są kontrakty, to są przetargi, różnego rodzaju rzeczy. No i oczywiście nasza oferta musi być konkurencyjna, bądź też bardziej kompleksowa niż konkurencji. No i tutaj tak naprawdę my jako zespół digitalowy czy marketingowy w ramach organizacji nie mamy tak naprawdę dużego wpływu na to. Oczywiście możemy świetną prezentację przygotować, pokazać różne rzeczy, natomiast tutaj raczej już wchodzi dział TCOP, czyli u nas Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, czyli dział Customer Service, który później ładnie obsługuje tych klientów, oni są zadowoleni. I oczywiście feedback do organizacji też, plus dział handlowy, który pracuje ze swoimi key accountami z innych organizacji, żeby też byli zadowoleni w ramach usługi. Natomiast z mojej strony, jako ci klienci, nazwijmy to FFSZ-u, czyli ci gotówkowi, tak to nazwijmy, no to nad nimi praca jest mocno edukacyjna, no bo przez nasze kanały polmedowe, czy to media społecznościowe, czy to centra medyczne, gdzie mamy telewizory, gdzie różne rodzaju rzeczy publikujemy, czy newslettery, jeżeli wysyłamy informacyjne, no to pokazujemy, jakie są istotne rzeczy w trakcie roku. Oczywiście jest sezon grypowy, warto się wcześniej zaszczepić, wyjeżdżamy na wakacje, też powinny być szczepienia i tak dalej. Jest sporo edukacji, też walki z niektórymi rzeczami typu, czy szczepionki są zasadne, czy są niezasadne, więc jakby to jest, mówię, kwestia kierowania się informacjami medycznymi, potwierdzonymi naukowo, a nie naszymi przeczuciami. Druga rzecz i aspekt to jest taki, żeby utrzymać tego klienta lojalnego i poinformowanego, czyli mam łatwy dostęp do wszystkich usług. Dlatego też jak ja przychodziłem do organizacji przeszło rok temu, były zmiany wewnętrzne przy tym, żeby stworzyć aplikację, stworzyć portal medyczny. W ramach Polmedu mamy kilka różnych spółek i świadczonych usług, więc chcielibyśmy zamknąć to wszystko w jedno i faktycznie te rzeczy się udały. Aplikacja już funkcjonuje. Portal medyczny zostanie odpalony za tydzień, czyli dokładnie w połowie sierpnia, więc już będziemy mieli zbudowany ten cyfrowy aspekt Polmedu, a taką dokładką, która jest często inaczej wyceniana jako concierge w innych spółkach, to jest ta telefoniczna obsługa klienta. U nas w Polmedzie, z racji tego, że musieliśmy nadrobić ten dług technologiczny, nadrobiliśmy go tym, że dotrudniliśmy więcej osób wcześniej i nasza centrala telefoniczna liczy ponad 200 osób i te osoby faktycznie 24 godziny na dobę w 10 sekund odbierają telefon i jeżeli masz potrzebę, bo potrzebujesz jakiegoś lekarza, jesteś klientem Polmedu jako abonamentowy, bądź też nie, mówisz jaką masz potrzebę, oni Ci wyszukują miejsca, gdzie się możesz stawić i Ty tylko wybierasz, potwierdzasz, wszystko umawiają za Ciebie, jesteś na recepcji, czegoś nie wiesz, mówię, w 10 sekund odbierają telefon, są Ci w stanie pomóc, działają lepiej niż aplikacje. Wracając do tych klientów indywidualnych, no bo rozumiem, że faktycznie kwestia obsługi przez telefon jest istotna, jest kluczowa. Takie zaopiekowanie pojawia się właściwie jako konsekwencja tego, jak profesjonalny jest Wasz dział call center. Natomiast, jak rozumiem, u Was można też te pakiety po prostu kupić. Jasne. W ramach wizyty na stronie internetowej, tak? Wizyty na stronie internetowej, wizyty w centrum medycznym, bez problemu kupisz pakiet medyczny, czy to dla siebie, dla swojej żony, dla dzieci, pakiet senior, więc tych możliwości z dopłatą, bez dopłat jest szalenie dużo. Powiem Ci tak, jak przynajmniej 3-4 razy jesteś w roku, warto już sobie kupić pakiet medyczny. Raz, że usługa jest bardziej kompleksowa, wówczas funkcjonujesz tak, jak byś pracował w organizacji, która ma wykupioną prywatną opiekę medyczną i po prostu dzwonisz do lekarza i umawiasz się, kiedy chcesz, ale ważne jest to, o czym mało osób jeszcze wie, jako POZ, czyli podstawowa opieka zdrowotna. Możemy się dopisać do centrum medycznego, do jakiegoś lekarza, który to świadczy. Jest to usługa na NFZ, więc lekarz pierwszego kontaktu jest zawsze pod ręką. I teraz, co fajnie zaczęło się rozwijać właśnie po COVID-zie, czyli telemedycyna. My jesteśmy też właścicielem takiego portalu jak Recepta.net, gdzie możemy się umówić na telekonsultację z receptą, więc super, szybka, fajna usługa, nawet jak jesteś w aptece, skończył Ci się już lek,
wywiad medyczny, mniej więcej jesteś w stanie 15 minut wszystko obrobić, czy to za granicą, czy to w Polsce. Super. A w ramach takich zakupów właśnie na stronie internetowej, czy takie doświadczenie klienta da się zaprojektować trochę analogicznie jak w sklepach internetowych rozprzedają produkty, o których mówiliśmy wcześniej? Czyli... Oczywiście. Tak? Znaczy, jak najbardziej, tylko tutaj znowu zaczynamy od tego, od czego powinno się zaczynać zawsze. Kreowanie nowych doświadczeń użytkownika na stronie internetowej. Mamy oczywiście pewne buyer persony, które są zrobione typowo właśnie pod e-commerce, czy to właśnie w e-commerce, czy to nawet przy zakupie ścieżek medycznych. No tutaj najlepszym odwołaniem będzie to, jakbyś sobie ściągnął aplikację AppleMedu, bo nad tym pracowaliśmy ostatni rok, czy wszedł sobie na applemed.pl jako cyfrową usługę AppleMedu, który będzie zaraz dostępny i tam faktycznie zamknęliśmy te wszystkie ścieżki, o których mówimy. Mamy ścieżkę B2B, mamy B2C, skupiamy się właśnie na tym kliencie B2C i tutaj przede wszystkim musimy myśleć o tym, jaką ma potrzebę klient. Czy ja wchodzę na stronę Polmedu i co ja chcę. Jak jestem klientem abonamentowym, oczywiście jestem zalogowany, mam wszystkie rzeczy potrzebne, które są dla mnie dostępne. Jeżeli jestem klientem B2B, mam swój pakiet medyczny podpięty, to widzę usługi, które są dostępne za 0 zł. W naszym przypadku, jako w przypadku Polmedu, my poszliśmy troszeczkę o krok dalej, bo wszyscy nasi konkurenci, nawet ci duzi właśnie, mają swoje aplikacje jako portal pacjenta. Czyli muszę być klientem Polmedu, żeby skorzystać z tego. My naszą aplikację stworzyliśmy jako aplikację hybrydową, czyli jest zarówno dla klientów FFSZ-u, czyli właśnie tych Janów Kozalskich z ulicy, B2C, nie mających nawet pakietu, ściągając sobie tę aplikację, rejestrując się, uwierzytelniając, bo musimy być uwierzytelnieni, widzimy ceny pakietów, możemy sobie wybrać usługę, czyli specjalistę i możemy ją kupić. Jeżeli jesteśmy klientami B2B, czyli mamy podpisaną umowę z Polmedem przez naszą organizację, uwierzytelniamy się tylko, oczywiście pobieramy sobie dane z Polmedu i widzimy te usługi na przykład za 0 zł, natomiast jeżeli nie wchodzi jakaś usługa do naszego pakietu, to możemy ją sobie tutaj kupić. Żadna inna aplikacja medyczna jest w ten sposób zrobiona, więc tutaj z Polmedem poszliśmy o krok dalej i mówię, tutaj nacisk musimy kłaść na takie intuicyjne elementy, no bo kupując pakiet musimy wiedzieć, jak się do niego przygotować. Jak sobie kupujemy na przykład MRI czy TK, czyli idziemy do diagnostyki obrazowej, no to musimy mieć skierowanie. W tym przypadku kupując komercyjnie skierowania nie musimy mieć. Natomiast jeżeli idziemy do specjalisty, no to żeby nie tracić czasu, a sloty czasowe są w zależności od lekarza od nawet 15 minut do pół godziny albo do godziny czasu, no to musimy dosłać mu dokumentację medyczną, więc aplikacja też jest przystosowana do tego, żeby zaimportować sobie pliki, mamy czat z lekarzem, no jest masa takich udogodnień, które spowodują, że ja już idąc do specjalisty jestem przygotowany pod to, bo przesyłam mu wszystkie informacje, może się z tym zapoznać i odbywam tą usługę i mało tego, żeby usprawnić te rzeczy, no to często my jeszcze jesteśmy nauczeni do tego, że do lekarza się chodzi. No niekoniecznie. No tutaj są pewne typy usług, które nie wymagają naprawdę, żebyśmy tracili ten czas, szli z punktu A do B, więc często też mamy oferowane formy telekonsultacji z lekarzem, co jest super sprawne, działa odpowiednio, więc naprawdę warto sobie ściągnąć aplikację Polmed, sprawdzić, jak to jest zrobione, bo staraliśmy się to robić dobrze. Super. No teraz oczywiście aspekt technologii to jest coś, co mnie też bardzo interesuje. Powiedziałeś o tym mobilu, o aplikacji mobilnej, aplikacji hybrydowej właściwie. Czy jakieś inne technologie, które stricte wykorzystuje w e-commerce, mógłbyś wyróżnić jako te czynniki sukcesu, takie must have, bez którego e-commerce sprawny dzisiaj nie może funkcjonować? Kurczę, no to oczywiście, że tak. No, cały e-commerce no, funkcjonuje na analityce, więc spięcie odpowiednie GA4 z BI-em, czy jak mamy aplikację to z Firebase'em, no to jest taki must have e-commerce'owy, no bo nie możemy funkcjonować bez warstwy danych. Oczywiście wiadomo, że cookie consent, przez to odpada nam część klientów, natomiast i tak ta analityka musi być odpowiednia. Łączymy to sobie właśnie z klientami, których widzimy e-commerce'owymi, nazwijmy to, a później z naszym CRM, że widzimy, że faktycznie transakcje miały miejsce. Czy w inne rzeczy przy e-commerce, no o AI i personalizacji już mówiliśmy, zanim to było modne, jeszcze nie tak się nazywało. Natomiast wszelkie elementy, które pozwalają szybciej, łatwiej dokonać zakupu i wycisnąć jak najwięcej, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, z tego ruchu, który jest na stronie, no to pomaga klientowi uprościć te zakupy, bo jeżeli sobie dodaje produkt A,
no to dodajmy mu jeszcze skarpetki, bo pewnie mu się przydadzą. Jeżeli kupuje sobie materac, dodajmy na przykład pompkę. Jeżeli kupuje inne rzeczy, no to jest oczywiście potrzebne. No i oczywiście inne elementy, które są potrzebne przy e-commerce, szczególnie teraz, no to PIM jako element zarządzania produktem, no bo teraz mówię, nie mamy już jednorodnego e-commerce'u, gdzie mamy tylko nasz sklep internetowy i tyle. Odpowiedni PIM jest nam potrzebny, bo nasze produkty sprzedajemy u nas, na innych marketplace'ach, więc potrzebujemy te wszystkie elementy odpowiednio spięte. Fit produktowy, który z tego wychodzi, później oddajemy czy do Mety, czy do Google'a, czy do innych elementów, więc to jest nam szalenie potrzebne. No i oczywiście wszystkie te elementy, które efektywniej sprowadzają się nas do wykonywania naszej pracy, więc to jest potrzebne. Są też przereklamowane rzeczy w e-commerce, jakieś tam fuck-upy oczywiście zawsze się zdarzały. Ja pamiętam jeszcze lata temu, jak kiedyś jeszcze były beacony, no to był po prostu super produkt, każdy się na to przestawiał, to trzeba mieć i tak dalej. My też to sobie wdrożyliśmy w sklepie w Decathlonie. No i faktycznie jakby ten produkt miał rację bytu, natomiast moim zdaniem on był troszeczkę jeszcze przed swoje czasy, z racji tego, że oczywiście musiałeś mieć Bluetooth włączony i tak dalej, no i wtedy to można było skomunikować, no to nie działało, więc są pewne projekty, które są przestrzelone, różne takie, mówię, ja to nazywam wodotryski AR-owe i tak dalej, to są fajne takie projekty, które fajnie pokazać, natomiast nie do końca one mają rację bytu i przełożenia. No mówię, ten e-commerce musi być efektywny, sprawny i musi na siebie zarabiać, więc niektóre rzeczy są po prostu przesadzone. To, co mi w OQB generalnie leży na sercu, kiedy pracujemy z naszymi klientami, to oczywiście jest kwestia wykorzystywania sztucznej inteligencji do predykcji tego, co się wydarzy w przyszłości. Nie? Oczywiście to jest najczęściej w kontekście sklepów stacjonarnych predykcja popytu, predykcja tego, jak powinien wyglądać zapas, skąd go pozyskać, jak go zamówić, kiedy, ile i tak dalej. Zastanawiam się, jak to w kontekście usług medycznych wygląda. Czy są faktycznie już takie programy, czy takie technologie, które Wy na przykład wykorzystujecie do predykcji dostępności lekarzy, do predykcji popytu na te usługi, do predykcji tego, czy ktoś przyjdzie na wizytę, czy nie. Wyobrażam sobie, że to też może mieć szalenie istotne znaczenie w perspektywie tego, jak biznes na końcu performuje. Wiesz co, tak, teoretycznie tak, ale w praktyce jeszcze nigdzie tego nie widziałem. Okay. W toku jakby mojego doświadczenia, jak mówię teraz już całościowo o e-commerce, no to my patrzymy z jednej strony na przyszłość i na te wszystkie elementy, które się dzieją. Oczywiście jest super dużo fajnych pomysłów, które trzeba wdrożyć, natomiast z drugiej strony później borykamy się z całym naszym długiem technologicznym, który jest. W aspekcie na przykład usług medycznych, no my pracujemy na programie Camsoftu, Serum i tak dalej, to jest jakby monopolista. Wszystkie inne spółki typu Medicover, LuxMed też mają własne systemy. Nasi partnerzy medyczni mają swoje systemy. Nie ma jednorodnych systemów. Jakby tutaj jest ten aspekt jeden. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o dynamiczne ceny czy predykcje, no to tutaj oczywiście można by było tego używać, natomiast jeszcze raz wracam do tego aspektu, że usługi zdrowotne to są usługi polegające na zaufaniu. To nie jest produkt, który możemy sprzedać w taki czy inny sposób. Oczywiście jak mamy sloty lekarza, które są dostępne, to trochę jak przy wakacjach. No powinniśmy je sprzedać w last minute czy masaże, no żeby nie przepalać tego czasu lekarza, który jest. Więc da się oczywiście to zrobić, natomiast tutaj musimy reagować na potrzeby pacjenta, ale robić to w sposób taki subtelny. Cen nie powinniśmy zmieniać, no biorąc pod uwagę omnibusa i później to by było naprawdę gdzieś tam trudne. Można to stosować z kodami rabatowymi, obniżającymi cenę usług, natomiast no tutaj ja bym był bardzo ostrożny, szczególnie jak jeszcze mówię, no pracujemy w regulowanym biznesie i biznesie, który się opiera na zaufaniu. Powiedziałeś o tym dynamic pricingu, bo chciałem zapytać, powiem szczerze, jak to wygląda właśnie, ale tak myślę jeszcze, uzupełniając ten aspekt personalizacji, czy też podejścia do tego, żeby oferować jednak czy te sloty lekarza, czy jakiś inny element oferty. Czy jest takie miejsce właściwie w ramach szeroko pojętego e-commerce'u, może nie tylko w Polmedzie, ale też patrząc szerzej właśnie, gdzie widzisz to, że klient będzie szukał potencjalnie czegoś, czego wy z kolei z danych, które zbieracie tak pieczołowicie, nie umiecie uzyskać, nie? Czy bardziej jest to nastawienie na to, żeby weryfikować dane, historie i być coraz lepszym dzięki temu, że wyciągamy wnioski? Czy jednak jest taka duża część, taki duży element tego, że ta eksperckość w kontekście umiejętności przewidywania pewnych zjawisk, trendów, potem szybkiego reagowania decyduje o sukcesie biznesu?
Najprościej tak, odpowiadając, natomiast biorąc pod uwagę jakby całościową drogę pacjenta. Przy e-commerce usług medycznych, takim jak w którym po części my pracujemy w Polmedzie, no bo oczywiście mamy szerszy aspekt, jest to, że kierujemy się potrzebą, no bo jeżeli coś nas boli, no to idę do lekarza. Natomiast jeżeli mam jakąś diagnostykę i muszę się nad czym zastanowić, no to też muszę sobie wyszukać tego lekarza, więc biorąc pod uwagę, nazwijmy to fit produktowy, jaki mamy my, czy inni nasi konkurenci, są to lekarze, są to konkretne usługi, czy inne potrzeby wynikające po prostu z trendów, które są niektóre naukowo uzasadnione, a niektóre lekko wymyślone. Więc biorąc pod uwagę na przykład sam fakt, no to w branży medycznej moim zdaniem będziemy widzieli coraz więcej takich wertykałów, które są mocno specjalistyczne. No, znany lekarz, który jest naszym pierwszym polskim jednorożcem, świetnie pokazał, że szybki dostęp do usług medycznych w jednym miejscu, o określonej cenie, czasie, łatwość tego dostępu ma rację bytu. Podobnie Booksy pokazało, że usługi można zrobić marketplace dla innych usług i tutaj też taki teaser, wiem, że Booksy też będzie wchodziło w tą branżę medyczną, więc Chciałem zaraz... zapytać, czy marketplace dla zdrowia to jest coś realnego? Tak, to jest coś bardzo realnego, nawet biorąc pod uwagę też to, co zrobił Medistore, czyli Medicover, że powołał taki marketplace dla usług medycznych, gdzie ma ofertę i Medicoveru, i innych miejsc, że on jakby w pewnym momencie konsoliduje te rzeczy. To faktycznie ma rację bytu. Są też rehabilitanci, dietetycy i tak dalej, czyli to są te takie wertykały bardzo specjalistyczne. I teraz dochodzimy do tego, że jak najbardziej ma rację bytu marketplace ogólnodostępny dla usług medycznych. Kto go zrobi pierwszy, być może wygra rynek, natomiast kodyfikacja tego będzie bardzo trudna, no bo tak jak mówię, wiele jeszcze placówek medycznych bazuje na kalendarzu Google'a, na własnym nocesie, na mailach od pacjentów, a średni wiek lekarza w Polsce to jest powyżej 50 lat, więc tutaj dopóki sztuczna inteligencja nie wejdzie i nie będzie nam pomagała w niektórych prostych rzeczach, no to faktycznie zacznie się robić niebawem trudno. To, co powiedziałeś, mocno rzutuje oczywiście na możliwość wykorzystania dobrodziejstw, jakie AI przynosi. Myślę o tym w kategoriach takich, że z jednej strony oczywiście klienci czy też pacjenci muszą być przygotowani na to, że w jakimś obszarze takiego, no jednak wrażliwego punktu, jakim jest zdrowie, nie? W swoim życiu będą się kontaktować być może przez pośrednictwo AI, ale z drugiej strony lekarze i personel i wszystko to, co się wiąże z obsługą klienta i pacjenta też musi być na to gotowy. Myślę, jakie są z perspektywy Twoich doświadczeń, jak dzisiaj patrzę na rozwój AI właśnie, na rozwój technologii i na rynek usług medycznych, jakie Twoim zdaniem będą kluczowe kompetencje właśnie dla liderów takich biznesów jak Wasz, dla liderów e-commerce, ale też liderów organizacji, które mają szansę na to, żeby tego typu usługi medyczne wesprzeć właśnie za pomocą AI, za pomocą tych dobrodziejstw technologicznych? No wiesz co, to zaczynając od samej technologii AI. No, technologia jest nam potrzebna, żeby wspierać i ułatwiać naszą pracę. Koniec, kropka. I teraz jak ułatwić pracę lekarza? Zacznijmy od niego, a cofniemy się do pacjenta. Jak przychodzisz do lekarza, najczęściej jest lekarz, ty mu mówisz, on klepie na komputerze. Jeżeli to szybko, to jest sukces. Tyle dobrze, że klepie na komputerze, ewentualnie pisze ręcznie i pewnie od dziecka pamiętamy różnego rodzaju memy z pismem lekarza. No ciężko jest to rozczytać, więc najprostsza rzecz, jaka mogłaby być zrobiona, to mamy pewnego asystenta, który towarzyszy nam podczas tej rozmowy. Ty jesteś lekarzem, ja jestem pacjentem, ja Ci opowiadam o swoich dolegliwościach, to jest wszystko notowane. Lekarz oczywiście widzi to na swoim komputerze, a później stawia pewną rodzaju diagnozę przy wsparciu też AI, bo oczywiście jest masa osób, która się leczy przez internet. Lekarze też jakby wspierają się różnego rodzaju wiedzą medyczną i tak dalej, natomiast AI może to fantastycznie usprawnić. Druga rzecz, właśnie kontakt pacjenta wcześniej z potrzebami z lekarzem. Na początku było tak, że dzwoniliśmy do przychodni, teraz kontaktujemy się w formie czy przez aplikację, telefonicznie również, więc tutaj ta sztuczna inteligencja może nam pomóc w tym, żeby, jeżeli wysyłamy nasze dane medyczne, żeby one były przeanalizowane i dzięki temu są lepiej dobrany lekarz, bo czasami jest tak, że
mamy jakąś potrzebę, byliśmy w diagnostyce laboratoryjnej, widzimy, że nie wiem, mamy zbyt duże żelazo, za mało limfocytów i innych rzeczy i zaczynamy się leczyć przez internet. No to jest jakby najgorsza rzecz, która może być, bo tam hiperbolizowane są przypadki. Więc tutaj ta sztuczna inteligencja może nam świetnie pomóc właśnie monitorując tą dokumentację medyczną, analizując pewne ryzyka, przesuwając pacjentów. Jeżeli faktycznie widzimy, jakiś slot się do lekarza zwalnia, no to mamy listę rezerwowych, więc to nam może świetnie pokazać też przez komunikację push, w jaki sposób te rzeczy wdrożyć. Natomiast najistotniejsze jest to, żeby też przekonać zarządy do tego, że warto automatyzować pewne rzeczy, bo nie ukrywając, no, jak myślimy sobie o placówkach medycznych, chyba że to są placówki gdzieś tam warszawskie, czy w dużych miastach, no to często to jest mała przychodnia, gdzie jest pani recepcji, non-stop rozmawia przez telefon, coś tam sobie zapisuje. No mówię, ci agenci mogą nam pomóc po prostu w elastycznym zarządzaniu tymi rzeczami i taskami, ale nie możemy się ich bać, no bo cały czas ja mam takie wrażenie, pracując w różnych organizacjach z osobami bardzo świadomymi cyfrowo, że my boimy się technologii. Raz, że boimy się o nasze stanowiska, świetny przykład, nie wiem, copywriterów, fotografów czy innych osób, które, nie chcę powiedzieć, że tracą pracę, natomiast ich praca jest mniej korzystna do organizacji, bo po co mieć 10 osób, które piszą content, jak można mieć 3 redaktorów, wsparcie AI, synonimizację i innego rodzaju, i wypuszczać treści szybciej, więc tutaj musimy wspierać, ale te osoby powinny się przekonwertować na inne potrzeby dla organizacji. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy i zastanawiam się z perspektywy Twoich szerokich doświadczeń w tych różnych obszarach, bo zarówno e-commerce, omnichannel, ale też wcześniej jeszcze właśnie retail, sensu stricte. Jak patrzysz dzisiaj na osoby, które wchodzą na rynek? To jest pytanie, które często zadaję naszym gościom. Załóżmy, że jest to właśnie biznes z kanałem e-commerce'owym, jest oczywiście aspekt marketingu z tym związany. Jakich rad udzieliłbyś komuś, kto wchodzi na rynek, kieruje swoje pierwsze kroki zawodowe w stronę takiego e-commerce'u? Od czego można by zacząć? Trudne pytanie. No teraz jak na rynek wchodzą osoby, które myślą o sobie, żeby wejść w ten rynek digital, to najczęściej są osoby po studiach fakultatywnych, czyli e-commerce'owych, czy też media cyfrowe, szeroko rozumiane i tak dalej. Natomiast ja bym, tak jak myślę sobie i też rekrutując osoby, zawsze patrzę na pewne postawy, które osoby mają. Ciekawość jest dla mnie szalenie ważna. Chęć szukania tej wiedzy, kreatywność i taka odpowiedzialność. Zawsze patrzę na takie miękkie też cechy, które ludzie mają, bo nie ukrywając, teraz dane, wsparcie danych, analityka, jesteśmy to w stanie fajnie zobrazować w różnego rodzaju programach, ale myślenia strategicznego, myślenia o kliencie, o takiej empatii, nazwijmy to, ciężko jest tego nauczyć, więc jakbym miał jakąś radę dać osobom, które wchodzą na ten rynek, to chętnie zarekomendowałbym ich, żeby wybrali sobie osobę, czy też jakichś tam mentorów, liderów, które gdzieś tam obserwują, nie wszystkich i nie jakichś tam coachów internetowych, tylko faktycznie osoby, które zrobiły coś w tym e-commerce i można ich poczytać, mówią sensem i ciekawie o tym, żeby ich obserwowali, śledzili, patrzyli co robią. Jest masa po prostu wiedzy pragmatycznej o e-commerce, czy to e-commerce w praktyce, czy to nowy marketing, więc tam jest fajny taki content, nazwijmy to samo mięso. Czytanie raportów, no to jest taki warunek sine qua non, żeby myśleć o tym e-commerce, a nie mówić o tych tajemniczych o nich, więc to jest szalenie istotne. I przede wszystkim to, żeby być ciekawym, nie bać się podejmować decyzji, zatrudnić się w organizacji, czy to w agencji, która pracuje z różnymi klientami, żeby poznać to od środka i stopniowo zaczynać swoją drogę zawodową, najlepiej od tego stanowiska na frontline. Ja miałem najlepszych webmarketerów, którzy na początku pracowali jako osoby z działu obsługi klienta, czy w Decathlonie. Mój core zespół na samym początku był to tylko osoby, które pracowały w Decathlonie w sklepach, więc osoby znały procesy, organizacje i to było łatwiejsze. Oczywiście przy dynamicznym rozwoju zespołu to zaczęliśmy rekrutować z zewnątrz, natomiast jak masz tą ścieżkę klienta od tego floru przez później digital, to najlepiej dobrze wychodzi, bo musisz dobrze znać procesy w organizacji.
No i nie bać się korzystać i czytać z wiedzy. Nie ma prawdy objawionej. Tak jak się mówi, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, który wygrałeś i tak jak ktoś przychodzi i mówi, bo ja robiłem to, bo ja robiłem tamto, tak, to robiłem to. No dobra, my to robimy teraz w ten sposób. Fajnie, że masz doświadczenie, ale nie bazujmy tylko i wyłącznie na przeszłych doświadczeniach, tylko patrzmy naprawdę w przyszłość. Bo daleko nie zajedziemy, jak będziemy tylko patrzyli w tylne lusterko, to zaraz się rozbijemy. Jakub, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Powiedz na koniec może, gdzie można Cię znaleźć? Dla tych, którzy zainteresowali się tym, co mówiłeś, chcieliby może zadać jakieś pytanie? Wiesz co, no to najszybciej znajdziecie mnie na LinkedInie. Tam ja jestem osobą zero inbox, więc śmiało, jeżeli lubicie sporty walki i ruszacie się, no to Warszawskie Centrum Atletyki też 3-4 razy w tygodniu. Jestem po godzinie 18, więc jest kontratyp sportowy, jeżeli chodzi o boks, więc możemy sobie poboksować. Jak nawet coś Wam się stanie, to mi się nic nie stanie. Dziękuję bardzo. Cześć, dzięki. W ferworze wciągającej rozmowy zupełnie zapomniałem zapytać Jakuba o jego charakterystyczną czerwoną marynarkę. Udało mi się to dopiero po nagraniu, gdy mikrofony były już wyłączone. Jeśli chcecie zaspokoić i swoją ciekawość, cóż, przez moje roztargnienie macie świetny powód do bezpośredniego kontaktu kanałami wskazanymi przez Jakuba pod koniec rozmowy. A może uda się Wam go spotkać podczas jednej z rozlicznych konferencji branżowych, w których regularnie bierze udział. Nie zapomnijcie wtedy wspomnieć, że słyszeliście go w OQ Talks, a wątek marynarki niech będzie świetnym sposobem na zapoznanie i nawiązanie nowego, jakże wartościowego kontaktu. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Wierzę, że spodobała Ci się dzisiejsza rozmowa. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zachęcamy do subskrypcji OQ Talks na platformach streamingowych i obserwowania naszych mediów społecznościowych. Więcej informacji o OQB znajdziesz także na naszej stronie internetowej oqb.com. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.